Kyokushin Karate. Dwa słowa, które dla jednych brzmią jak nazwa egzotycznej sztuki walki, a dla innych jak synonim wytrwałości, hartu ducha i pełnego kontaktu. Styl, którego nazwa w języku japońskim Keksan, oznacza ekstremalną prawdę. To nie jest tylko określenie filozofii walki, ale cała droga życiowa. Droga, na której każdy krok, każdy cios, każdy dzień treningu jest konfrontacją z samym sobą, ze swoimi słabościami, bólem, wątpliwościami. Kyokushin jest sztuką walki, która nie boi się prawdy. Wręcz przeciwnie, czyni z niej fundament. Historia Kyokushin nierozerwalnie związana jest z postacią jego twórcy, Masutatsu Oyamy. Człowieka, który urodził się w 1923 roku w wiosce Gimie w Korei, w czasach, gdy kraj ten znajdował się pod okupacją Japonii. Już jako młody chłopiec wykazywał niezwykłą determinację i silny charakter. Mając 9 lat, rozpoczął naukę chińskiego kempo u jednego z mistrzów, którego spotkał przypadkiem. W wieku 15 lat przeniósł się do Japonii, gdzie wstąpił do szkoły lotniczej z zamiarem zostania pilotem wojskowym. Los jednak poprowadził go inną drogą, która miała odmienić oblicze karate na całym świecie. W Japonii Oyama zetknął się z wieloma stylami karate. Trenował Shotokan pod okiem samego Gichina Funakoshiego, twórcy tego systemu. Uczył się także Goju-ryu u mistrza Sonei Chu, Koreańczyka mieszkającego w Japonii, który nie tylko doskonalił jego technikę, ale i zaszczepił w nim głęboką filozofię walki. Do tego dochodziły treningi judo, w którym Oyama doszedł do 4. dana. Był wojownikiem wszechstronnym, ale wciąż poszukiwał czegoś więcej. Problemem, który dostrzegał, była zbyt duża kontrola technik w wielu szkołach karate. Uderzenia zatrzymywane w połowie drogi, brak pełnego kontaktu, brak prawdziwej konfrontacji. Oyama uważał, że prawdziwy wojownik musi zmierzyć się z realnym uderzeniem. Musi umieć przyjąć cios i kontynuować walkę. Jak sam mawiał, nie ma postępu bez cierpienia. Tylko w bólu można odkryć swoją prawdę. Lata 40. i 50. były dla niego okresem intensywnego rozwoju. Zainspirowany legendami o samurajach i mnichach, którzy w odosobnieniu szlifowali swoje umiejętności, Oyama udał się na górę Minobu. Przez 18 miesięcy żył niemal w samotności, trenując po kilkanaście godzin dziennie. Codziennie wykonywał setki kopnięć w pień drzewa, setki pompek i uderzeń, medytował pod lodowatymi wodospadami, biegał po górach z ciężarami przywiązanymi do nóg. Jego trening miał nie tylko wzmocnić ciało, ale przede wszystkim zahartować umysł. Po powrocie do cywilizacji Oyama zaczął testować swoje umiejętności w praktyce. Brał udział w publicznych pokazach i pojedynkach, które szybko przyniosły mu sławę. Najbardziej znane były jego starcia z bykami, w których potrafił powalić zwierzę jednym ciosem w rogi lub kark. Choć dziś budzi to kontrowersje, wówczas miało symbolizować odwagę, determinację i brak lęku przed żadnym przeciwnikiem. W 1953 roku Oyama otworzył swój pierwszy dojo w Mejiro, a w 1964 roku powstało Honbu Dojo w Tokio, centralna siedziba Kyokushin Karate. Tego samego roku powołał do życia International Karate Organization Kyokushin Kaikan, która miała koordynować rozwój stylu na całym świecie. Od początku wyróżnikiem Kyokushin było pełnokontaktowe podejście do walki. System knockdown, który Oyama wprowadził, polegał na walce bez rękawic, w której celem było wyeliminowanie przeciwnika poprzez czyste, mocne techniki, kopnięcia w głowę, korpus i nogi oraz uderzenia w tułów. Jedynym istotnym ograniczeniem był zakaz zadawania ciosów pięścią w głowę. Kyokushin od początku stawiało na realizm. W dojo nie uczono tylko form, kihon i kata były fundamentem, ale prawdziwą weryfikacją umiejętności było kumite. Sparingi były twarde, wymagające, a przyjęcie mocnego ciosu w żebra czy udo było codziennością. To nie przypadek, że wielu zawodników po treningach miało siniaki i zakwasy, ale wracali na kolejny trening, bo wiedzieli, że właśnie w ten sposób hartują ducha. Filozofia Kyokushin opiera się na pojęciu osu no seishin, duchu wytrwałości. Słowo osu w dojo ma wiele znaczeń. Jest powitaniem, potwierdzeniem, wyrazem szacunku, ale przede wszystkim symbolem gotowości do znoszenia trudności i niepoddawania się. Oyama mawiał, osu oznacza naciskać i znosić. To nacisk na siebie samego i wytrwanie mimo bólu.
Najtrudniejszym testem wytrzymałości w Kyokushin jest Hyakunin Kumite. 100 walk z rzędu. Każda trwa około 2 minut, a po każdej zmienia się przeciwnik. To próba, w której nie chodzi już tylko o technikę. Po kilkunastu walkach ciało jest wyczerpane. Po kilkudziesięciu jedyną siłą napędową jest wola przetrwania. Oyama sam przeszedł ten test, a tylko nieliczni w historii byli w stanie go powtórzyć. Od lat 60. Kyokushin zaczęło zdobywać popularność na całym świecie. Uczniowie Oyamy, tacy jak John Blooming w Europie, Steve Arnall w Wielkiej Brytanii czy Bobby Lowe na Hawajach, zakładali dojo w kolejnych krajach. Styl zyskał szczególne uznanie w Holandii, Brazylii, Rosji i Australii. W Polsce pojawił się w latach 70., a jednym z pionierów był Shihan Andrzej Drewniak, który przywiózł Kyokushin prosto z Japonii. Turnieje Kyokushin, organizowane w formule knockdown, szybko zdobyły reputację jednych z najtwardszych zawodów w świecie sportów walki. Brak rękawic, realny kontakt i wysoki poziom przygotowania zawodników sprawiały, że zwycięstwo w takim turnieju było prawdziwym zaszczytem. Po śmierci Oyamy w 1994 roku Kyokushin stanęło w obliczu kryzysu przywództwa. Spory o sukcesję doprowadziły do podziału na kilka dużych organizacji, m.in. IKO-1 kierowane przez Shokeya Matsui, IKO-2 pod wodzą Kenjiego Midori oraz WKO Shin Kyokushinkai. Choć organizacyjnie styl się rozproszył, filozofia i metody treningu pozostały niezmienione. Kyokushin miało też ogromny wpływ na inne sporty walki. Wielu zawodników K1 i MMA wywodziło się z tego stylu. Andy Hug, mistrz K1, znany z potężnych kopnięć z obrotu, Francisco Filho, pierwszy obcokrajowiec, który wygrał Mistrzostwa Świata Kyokushin, czy Glaube Faitosa, autor słynnego kopnięcia brazylijskiego high kicka, wszyscy zaczynali w Kyokushin. Techniki wywodzące się z tego stylu, mocne low kicki, kopnięcia kolanem, szybkie kopnięcia boczne, stały się elementem arsenału wielu zawodników walczących w różnych formułach. Dziś Kyokushin praktykuje się w ponad 120 krajach. Co roku organizowane są Mistrzostwa Świata, kontynentów i liczne turnieje regionalne. Mimo rozwoju technologii, zmiany stylu życia i komercjalizacji sportu, Kyokushin pozostało wierne swoim korzeniom, pełnemu kontaktowi, wysokim wymaganiom i naciskowi na kształtowanie charakteru. Kyokushin to jednak coś więcej niż sport. To droga życia, w której codzienny trening jest narzędziem samodoskonalenia. To nauka pokory, bo w dojo zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas. To nauka szacunku, bo przeciwnik, który uderza nas w żebra, robi to po to, byśmy stali się silniejsi. To nauka determinacji, bo kiedy mięśnie odmawiają posłuszeństwa, a oddech staje się ciężki, trzeba znaleźć w sobie siłę, by wykonać jeszcze jeden krok. Od odległych gór, w których Oyama ćwiczył w samotności, po współczesne hale turniejowe, duch Kyokushin jest wciąż żywy. To duch ludzi, którzy nie boją się bólu, porażki ani wysiłku. Ludzi, którzy wiedzą, że prawda o nas samych wychodzi na jaw wtedy, gdy jesteśmy poddani próbie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ta historia była dla Ciebie inspirująca, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co najbardziej poruszyło Cię w drodze Kyokushin. Osu.